Albo się urwał z kotwicy, albo go urwano z kotwicy. Znaczy tam ktoś stolik postawił. Kurde, ta chmura mi się nie podoba. Patrzcie, jaka mozaika na ziemi. Patrzcie, ile tutaj błota jest. Koszmar, koszmar, koszmar. A chciałem, kurde, tutaj przyjechać, słuchajcie. Łeb mnie swędzi. Kurde, ja nie mogę w czapce nosić, kurde. Znaczy czapki nosi. No, nie łeb swędzi. Oczywiście nie chcę leżeć. Witam serdecznie z samego rana. Mamy godzinę 8 z rana. Czy wy wiecie, że mamy dzisiaj 4 stopnie na dworzu? No, spałem jak dziecko, jak niemowlę. Powiem wam. Pamiętacie, ja mam zawsze problemy ze spaniem. W sensie takim, że się budzę co chwila, wiercę, co się przewrócę, to jest masakra. No i poszedłem do tej nowej pracy. Tam też ludzie mówią, też mieli problemy i w ogóle i te sprawy. I co biorą? Jakie tabletki właśnie na spanie? Oczywiście bez recepty, jakieś tam, wiecie, ziołowe i te sprawy. Ja oczywiście w takie tabletki nigdy nie wierzyłem. No ale tam po zasięgnięciu jakichś tam rad, jakichś tam różnych tych, zaraz wam pokażę, co zacząłem brać i śpię, kurde, jak dziecko. Nie jakieś tam, wiecie, nie jakieś tam prochy. O, takie tapsy, to się nazywa Wellsen z melatoniną. Wellsen, no tak się nazywa, takie Wellsen. Nie mam opakowania oryginalnego. Jakieś, kurde, to są ziołowe, bez recepty, nie szkodzą nic, a nic. Powiem wam, że biorę takiego tapsa godzinę przed snem i kurna śpię jak dziecko. Jednak działają takie specyfiki. Jestem bardzo zadowolony, bo przez to jestem bardzo wyspany. Mówię wam, śpię. Jak się położę, to obudzę się tylko na siku. Przyjdę, położę się i dalej śpię do samego rana. A tak, kurczę, to z 15-20 razy się w nocy co się przewracałem, co się budziłem, takie przerywane sny. Właśnie muszę zobaczyć na statystykach w telefonie, jak to wygląda, bo mam zegarek, który mi tam pokazuje stan snu i jak te wykresy się różnią. Muszę to sprawdzić. Dobra, ale mniejsza o to. Jak ta w ogóle pogoda dalej ma dzisiaj wyglądać? Pokażmy to. 4 stopnie. 7, 8, a później deszcz, kurde, to trzeba szybko jechać na ten rower. Dobra, czyli wyjazd robimy o godzinie 11 najpóźniej. Kurde, następne po... Dzisiaj -1 w nocy, później kurde 3 -1. No, kwiecień, plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata, nie? Dobra, wyjdźmy na zewnątrz, zobaczmy, jakaś kaczka tam pływa. Założę sobie jeszcze, o, czapkę znalazłem wczoraj. Ją zgubiłem, pamiętacie? Nie wiem, czy pamiętacie, że wam mówiłem. Szukałem samochodu, a tam rzuciłem do tyłu, jak kastę wynosiłem. Nie kastę, tylko tą skrzynię. Załóżmy jeszcze drugi polar, bo to nie ma co. Dobra, wyłazimy. Ach, niech się przewietrzy. Nie czuć tych 4 stopni. Wydaje się, jakby było więcej. Idziemy się przejść. Dla tych, co tutaj nie widzieli, że byłem kiedyś, jak to wygląda. To jest takie miejsce ogólnodostępne. Ławeczki, takie donice grillowe, śmietniczki, plaża, plac zabaw dla dzieci. Pomost, który tutaj widzę jest zwinięty w tej chwili. Jakby przesunęli go na bok. Albo się urwał z kotwicy, albo go urwano z kotwicy. Znaczy tam ktoś stolik postawił. No mówię, dla dzieciaków to jest fajnie. Kiedyś muszę tu przyjechać z żoną, z dzieciakami. To się pobawią. No ten pomost tutaj. To tutaj się wchodziło na niego. Chyba go zwinęli, bo go przyczepili, widzę, tą liną. No i tutaj. Ale trzciny.
Kiedyś tutaj przyjadę w lato, tak centralnie w wakacje, zobaczę ile tutaj jest ludzi. Pewnie trochę jest, ale czy tłumy? Nie wiem. Dobra, trzeba jakąś kawę zrobić. Pogoda jest na tyle dobra, że kawę można zrobić na zewnątrz, tam na tym stoliku. Tutaj sobie wyciągniemy co nieco i porobimy. Nie? Co wy na to? Też tak myślę. Co by tu zjeść? Najpierw kuchenka. Chyba jakiegoś zupona wcisnę. Tak, to jest dobry pomysł. Coffee. Idę zabrać ze swoich zapasów. Co by tutaj zjeść? A na śniadankę będzie zupka chińska, hanska. Hongxin. Koreańska, przepraszam, produkowane w Korei. Oryginalnie w Korei. Wiecie co, ja tą kuchenkę przeniosę tam, bo delikatny wiaterek się zerwał i kurde, podwiewa mi palnik. Ale fajna pogoda jest. Skoczę na rower, oblecę sobie to jezioro dookoła. Jest okazja. Kurde, ta chmura mi się nie podoba. Może przejdzie bokiem, zobaczymy. No, rower już przygotowałem. Się skrzywia trochę w tym samochodzie jak jeździ. Rower przygotowany, koła napompowane. No i dobra, polecimy sobie w oku tego pięknego jeziora Płoń. Zobaczymy. Trasa około 20 km. Zobaczę jak będzie. Tutaj widzę, będę musiał się zająć co nieco, bo już widzicie tutaj taki purchelek powstał. Więc póki co trzeba go, póki jest mały, świeży, trzeba go zrobić, bo to nie ma co. To mnie martwi. Co to kurde jest? To są jakieś... Kurde, to są takie wżera, aż do, słuchajcie, w lakierze. Od kamieni chyba, cholera. Muszę ostrożnie jeździć, a nie jak wariat. Klapka już mi przyszła. Kupiłem sobie nową klapkę. Leży w domu. Pomaluję ją na dniach i założę, bo perełka będzie ładniej wyglądać wtedy. Muszę umyć ten samochód w końcu, bo kurczę, może dzisiaj zajadę na myjnię, zobaczę. Trochę zasyfiony jest. Jak widzicie, jestem już przygotowany do objazdu jeziora. Chcę objechać te piękne jezioro dookoła. Patrzcie, tam słońce wyszło. Te chmury nie napawają optymizmem, ale cóż, 20 km w półtorej godzinki, myślę, że na spokojnie, wjeżdżając tu i tam, powinienem zrobić tą traskę. A chcę sprawdzić tutaj jedno miejsce. Na mapie wygląda bardzo ekscytująco. Jest tam jakaś plaża po drugiej stronie jeziora i chcę sprawdzić ją pod kątem miejscówki, więc siadam na rowerro i lecę. A wy razem ze mną zobaczymy, czy warto, czy nie warto. Może kiedyś, następnym razem polecę w inne miejsce tego pięknego jeziora. Jedziemy. W tej chwili zjeżdżam do miejscowości Żuków. Tam jest taki fajny pałacyk. Zobaczymy, czy tam się da podejść, czy nie. Otóż i on w całej okazałości. No. Patrzcie, jaki piękny pałac ktoś kiedyś zbudował. Patrzcie, jaka mozaika na ziemi. Kiedyś tu przyjadę sobie to zwiedzić. No, może z ekipą. Dobry pomysł. No tak to wygląda. Dobra, nie będę wchodził, nie chcę roweru tu zostawiać, jak tu się ludzie kręcą dziś jacyś. Tutaj jakaś miejscówka widzę jest, ale nad innym jeziorem. A tutaj blisko jest też drugie jakieś jezioro. Zobaczymy, co to jest. Zakaz kąpieli i łowienia ryb. A nie, to widzicie. No takiego, no jakieś bajoro. Sprawdzimy sobie tą dróżkę, to stąd przyjechałem i tutaj też prowadzi nad jezioro. Zobaczymy, co tam jest. Taka zjazdu, tu coś jest. Jakaś baza rybacka albo coś. No to nie wjeżdżamy. Kościół, a ja uwielbiam kościoły. Pikny jest. Po prostu jest pikny. Ja mam wrażenie, że ta chmura pieprzona z deszczem cały czas frunie nade mną. Proszę bardzo. Parasol na wyposażeniu. Mam wrażenie, że jakiś grat też popada, bo jakieś kulki mi tutaj leciały cały czas, wiecie? Patrzcie, ile tutaj błota jest.
merliniści teraz stwierdzili, że będzie napierdzielać deszcz non stop. Super! Super, kurde. Zobaczymy, co jest na końcu tej drogi. Tam może jakaś plażyczka ponad. Bo to będzie fajne miejsce na van life'a. Już widzę. Droga zajebista. O Boże. Nie, to nie ma sensu. Dobrze, że tu nie przyjechałem. Dobrze, że tu nie przyjechałem samochodem. Koszmar, koszmar, koszmar. A chciałem, kurde, tutaj przyjechać, słuchajcie. Wczoraj zamiast jechać tam. Czekaj, go tu przejdę. Zamiast jechać tam w Żukowie, to chciałem tu przyjechać, bo też to na mapie znalazłem. Mówię, a w innym miejscu sobie pośpieć, zobaczymy. Nie, nie ma sensu. Auto mam gdzieś tam, po drugiej stronie. Dobra, zabieram kiecę i lecę. To co ten baran tak samo poszedł? Jak ja mam kurwa przejechać? To hamulce słabe, bo mokre. No i słońce wychodzi, Marcin wrócił. Standard, kurde. Wróciłem, kochani, zobaczcie jak wyglądam. Obraz nędzy i rozpaczy. Deszcz napierdzielał jak cholera. Zobaczcie jak rower wygląda, zaraz go będę musiał trochę podmyć. I się rozpogodziło, jak tylko przyjechałem, nie? Ech, prawo Marfiego. Łeb mnie swędzi, kurde, ja nie mogę w czapce nosić, kurde. Znaczy czapki nosić, bo no nie łeb swędzi. Ale muszę. Idę sobie zrobić okulary inne, bo kurde, powiem wam tak. Jak je założę, one ciemnieją na słońcu, nie? Dla mnie jest ciemno teraz. A świat jest tak piękny, jasny, kurde. Nie. Robię okulary. No i rowerek. No, skrzynki trochę nie dobyłem, ale tak generalnie wszystko jest domyte. Co tu porobić? Trzeba zupkę by zjeść, chociaż no nie chce mi się tak na razie mocno jeść. No ale nic, woda mi się skończyła, ale jeszcze mam małe butelki z wodą, także spoko. Dam sobie radę. I tyle. No zaraz sobie zrobię zupkę, tylko na razie mi się nie chce. No miejscówka, widzieliście, ta stała po drugiej stronie jeziora, właściwie to ona była tam, z tamtej strony na końcu jeziora. No nie była zbyt atrakcyjna. Całe szczęście, że tam nie pojechałem, kurde, bo jakbym tam jakbym tam pojechał wczoraj po nocy, jeszcze mógłbym wjechać, bo po nocy to wiecie, tak się wydaje, a może się da wjechać, może nie, i jeszcze bym utknął tam. Nie, dobrze, tu zostałem. Także to jest jedyne takie miejsce generalnie, które można przyjechać sobie na spokoju, odpocząć. No, nie widzicie, przyjechałem, pogoda piękna, kurczę, a jeździłem w takim totalnym deszczu, buty mam całe mokre, spodnie do prania. No to nic, wypierze się wypierze. Więc muszę trochę odpocząć po tej jeździe, bo trochę się zmęczyłem i zmarzłem. Dobra, no zrobimy sobie zupę na ciepło. Trzeba użyć tej wody. Śmieci trzeba zbierać. Kurde, zmarzłem, muszę się rozebrać z tego wszystkiego. Jakieś tam spodnie chyba jeszcze mam. Włączę Webasto trochę, bo przemarzłem. Coś trochę rozgrzać, nie? A woda mi się skończyła w zbiorniku. A wody już nie dolewałem od 3 wyjazdów chyba, tak mi starczało. Teraz przed następnym zatankuję znowu do pełna i będzie G. Ale co najgorsze, ta pompka z tyłu mi coś się nie domaga, znaczy nie domaga. Wiem dlaczego nie domaga, bo węże są po zimie, one się po prostu były zgięte i jest taki mini przepływ, że kurczę, muszę tam coś innego wykombinować. Muszę zrobić tak, żeby te węże się nie zawijały, tylko jakoś, kurczę, jakąś przejściówkę dać, tak żeby wąż z kolanką po prostu, żeby ten wąż od razu na dół szedł, bez żadnych zagięć. Ewentualnie jak jest pod zbiornikiem, to zeszłoby tak, jakaś duża pętla taka, o, no bo, no nie wiem, coś wykombinuję pod spodem, bo tu przy samej pompce mam tak, że wążek wchodzi i od razu wchodzi w dół i tu jest to załamało się po zimie, to wszystko stwardniało, jest do dupy. Chyba że są jakieś węże, które się tak nie zaginają, to mi doradźcie w komentarzach. Co jest z tym gazem? Się tak zmniejszyło. Planuję pojechać któregoś razu na wierzchowo, na jezioro, ale to jak się cieplej zrobi, bo zawsze tam chciałem pojechać i popływać kajakiem. Może mi się uda, może, chociaż tu też bym przyjechał któregoś razu z kajaczkiem i sobie popływał, tylko musi się cieplej zrobić, bo na razie to taka pizgawica jest. W ogóle teraz ma być chyba po 0 stopni w nocy, w ciągu dnia nie za cieplej.
11, 8, 6, 8, 8, 8, w nocy -2 nawet. Jesus Christ. Fajny ten pałacyk fajny tutaj jest. Kiedyś może przyjedziemy z ekipą. Są tam połazimy. Teraz nie chciałem roweru zostawiać za bardzo. Tam się ludzie kręcili gdzieś z boku. Lepiej dmuchać na zimne. Przebrałem się. Mam swoje niezawodne półkalosze, że tak powiem. No i co? Przyjechałem tylko na rowerze, już tam trochę pokropiło. Ciągle się tam pogoda, ciągle się kiełbasi pogoda, jak widzicie. Ale ładnie to wygląda. No nic. Czas spadać do domu. I co? Widzimy się w kolejnych moich wyjazdach. Cześć.